Cześć, witajcie na kanale chopiarze.pl. W dniu dzisiejszym testujemy dla Was krótkiego chopa Dr. Neubauer Killer Pro. Zapraszamy do obejrzenia recenzji. Do nagrania materiału filmowego użyliśmy następujących komponentów sprzętowych. Krótki chop Dr. Neubauer Killer Pro koloru czerwonego na podkładzie jedynie 8 mm, okładzina gładka Yasaka Raxa 7 na podkładzie Max oraz deska Dr. Neubauer Grandmaster Plus. Killer Pro jest następcą światowego bestsellera, czyli pierwszej wersji krótkiego chopa Dr. Neubauer Killer. Wierzchnia warstwa okładziny jest taka sama. Producent wprowadził zmianę tylko w podkładzie, wyposażając Killera Pro w podkład twardszy o większej dynamice gry. Z racji tego, iż na co dzień gramy długimi chopami, było to dla nas ciekawe doświadczenie, bo mogliśmy porównać chopa Killer do gry okładzinami gładkimi, jak również do gry długimi chopami. Wnioski przyszły szybciej niż myśleliśmy. Naszym zdaniem Killer Pro łączy w sobie wiele cech długich chopów, jak również wykazuje podobieństwa do okładzin gładkich. Zacznijmy jednak od pierwszego wrażenia. Odbiór rotacyjnych serwisów. Jak na krótkiego chopa robi się to bardzo łatwo. Oczywiście piłka lekko ucieka i trzeba korygować kąt rakietki podczas odbicia, ale śmiało możemy powiedzieć, że serwy Killerem Pro odbiera się naprawdę łatwo. Jako kolejny aspekt zagrań próbowaliśmy odbioru piłek klasycznym podcięciem po serwie przeciwnika. Niestety, piłka idzie balonem w górę, nawet przy mocnej rotacji. Killer Pro nie służy naszym zdaniem do mocnego podcinania piłek podczas przebić. Dużym zaskoczeniem była łatwość ataku. Killerem Pro atakuje się naprawdę łatwo i przyjemnie. Nie można tutaj raczej liczyć na nadaną własną rotację, ponieważ nie jest ona duża, a piłka po stronie przeciwnika doświadcza uślizgiwania się i siada na stole. Ataki są ciężkie do odbioru dla przeciwnika, a piłka leci podczas mocnych uderzeń nieliniowym torem lotu, wykazując spore zakłócenia. Podobnie Killer Pro zachowuje się podczas mocnych zbić. Piłka ucieka zygzakiem po stole i leci bardzo płasko. Przeciwnik ma problem z jej podniesieniem i przebiciem. Podczas serwisów chopem Killer Pro nie mogliśmy nadać dużej rotacji, a na pewno nie takiej, aby przeciwnik był mocno zaskoczony. Serwisy cięte z dolną rotacją były stanowczo bardziej niebezpieczne i trudniejsze w odbiorze dla przeciwnika. Kontratakowanie. Na początku było ciężko. Ta technika wymaga ogrania Killera Pro. Pierwsze kontrataki były bardzo daleko za stołem. Trzeba znaleźć właściwy kąt odbicia piłeczki, aby mocno zbić lub wyprowadzić szybką i skuteczną kontrę. Blokowanie pasywne. Chciałoby powiedzieć się, że wychodzi podobnie jak długim chopem, ale wygląda to trochę inaczej. Blok pasywny jest ciężki w odbiorze dla przeciwnika, ale z drugiej strony jest łatwy do zagrania chopem Killer Pro. Piłka po bloku pasywnym spada z dużymi zakłóceniami i ciężko określić, w którym miejscu nastąpi odbicie. Czasem nawet potrafi zatrzymać się w miejscu po odbiciu, dzięki temu przeciwnik ma problem z wyczuciem ustawienia swojej pozycji do odbioru. Blok pasywny Killerem Pro różni się tym od długiego chopa, że piłki szybciej opadają na stół i są odgrywane głębiej w pole gry. Blok aktywny jest dość ciężko zagrać i trzeba się do tego przyzwyczaić. Początkowo wiele piłek ucieka, ale w momencie, kiedy zagramy go prawidłowo, piłka siada na stole i ślizga się po odbiciu. Widać wtedy mocny efekt zakłócający. Pokusiliśmy się nawet o pogranie kosy z dystansu, ale tutaj zaskoczenia dużego nie było. Killer Pro to nie chop do klasycznej defensywy. Da się nim zagrać techniki obronne z daleka od stołu, ale nie ma w nich ani efektu zaskoczenia, ani trudności w odbiorze dla przeciwnika. Dodatkowo piłka po zagraniu kosą leci dość wysoka, więc nie polecamy klasycznej gry defensywnej chopem Killer Pro. Podsumowując, naszym zdaniem
Pozytywnym zaskoczeniem była możliwość zagrania technik, które można wykonać długim chopem, a spokojnie dało się je zagrać również Killerem Pro. Okładzina jest mało wrażliwa na rotację przychodzącą i bardzo niebezpieczna podczas ataków i zbijania piłek z stołu. Blokowanie pasywne jest naszym zdaniem największym atutem tej okładziny, ponieważ bardzo wybija z rytmu przeciwnika, ciężko określić jaka rotacja wraca i widać przy tym mocny efekt zakłócający. Krótki chop Dr. Neubauer Killer Pro jest też dość szybki, więc agresywne bloki przy stole będą dodatkowo wracały z dużą prędkością dla przeciwnika, pozostawiając mu bardzo mało czasu na ustawienie odpowiedniej pozycji do przebicia lub ataku. Serdecznie dziękujemy producentowi okładziny Killer Pro firmy Dr. Neubauer za umożliwienie przeprowadzenia recenzji.